Cześć, dzisiaj wymienimy świecę w silniku 2.3 EcoBoost Ford Mustang 6. generacja. Ten symbol zastępuje ten, który znalazłem w katalogu niby. Prawda jest taka, że żaden sprzedawca nie potrafił mi powiedzieć, jaka jest przerwa na tej świecy, więc no, zaufałem, że to są prawidłowe, bo każdy mi udzielał informacji, odpowiedzi, że te świece są prawidłowe i one są dedykowane do EcoBoosta tego 2.3 właśnie. Także zobaczymy po wykręceniu świec, które są w silniku jeszcze, jaka tam jest przerwa. Mam nadzieję, że jest ta sama. Tutaj jest dokładnie 1 mm. Tutaj trzeba zdjąć tą pokrywę oczywiście. Są 4 śrubki, 2 na klucz 8, 2 na dziesiątkę. Już to zrobiłem, zdjąłem, żeby nie przedłużać. Także zdejmuję tą pokrywę. Tutaj zdejmujemy taką zawleczkę, po prostu nie wiem, do czego ona służy, no ale zdejmujemy jedną zawleczkę. Z drugiej strony zdejmujemy drugą zawleczkę, tylko jakiś klucz muszę wziąć. Dobra, mamy to. I teraz kluczem trzeba będzie to odkręcić. Mamy tutaj 4 śruby, raz, 2, 3, 4 i to są ósemki. I tutaj się znajdują cewki, a pod cewkami są świece na klucz 16. Taki dosyć długi, bo te tutaj komory są takie dosyć głębokie. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Dostęp jest bardzo dobry. Zresztą no, nie mamy jakiegoś wielkiego problemu z innymi samochodami, ale tutaj wydaje się, że jest dosyć wszystko. Dobra, i mamy cewkę wyjętą. Zaraz wezmę klucz, wykręcimy świecę. Klucz jest ze specjalną gumką, dlatego ten pisk. Tak będzie chyba poręczniej. Dobra, jest. Ok, wydobyliśmy świecę. Widać, że no jest trochę okopcona, ale tutaj jest jasny ten, chyba dobrze się spisywała. Jest jeszcze ciepła. No i zobaczmy, jak wygląda ta oryginalna. Znaczy ta... Tu mamy znaczek Forda. Tu też jest znaczek Forda na tej nowej. Wygląda na identyczną. No, przerwę to teraz na oko mogę stwierdzić, że jest podobna. Dobra, od razu wkręcamy nową. To teraz robimy tak. I ona siedzi, nie? Zobaczmy jeszcze na gwint, taki sam długi. Tak. Made in Japan. A na tej naszej świecy też jest Japan wybite, także myślę, że kupiłem oryginalne świece.
Jak widzieliście, tego gwintu było całkiem sporo, więc i ta świeca się wkręca długo. Najgorszy dostęp będzie do tej ostatniej. Chyba zbliżamy się powoli do końca. Dobra. Nie ma co przeginać. Z dokręcaniem, nie? Powinno się to dokręcić kluczem dynamometrycznym, ale go nie posiadamy. No dobra, to teraz tą cewkę z powrotem wrzucamy do środka. Przekręcamy tą śrubkę. I jak to się mówi, jedna świeca wymieniona. Wymieniam te świece dlatego, że już takie lekkie falowanie jakichś obrotów się pojawiało czasami, więc to już jest chyba ostatni dzwonek, żeby wymienić. Dobra, tu musimy odkręcić. Dzisiaj używam rękawiczek gumowych, chociaż przeważnie zapominam, ale i wtedy ręce mam zawsze całe czarne. Okej. Dobra. Tu już mocniej pakowałem w ten klucz, żeby skubana nie uciekła. No widzisz? Tak, chciałem za mocno ją, bo tamta nam spadła. Jak to teraz wyjąć? Jakimś wezmę. Ale zobaczcie, ta jest w takim samym stanie jak ta pierwsza. Także tutaj nie ma, na tym iskrowniku jest jasne, także mi się wydaje, że wszystko jest ok. Teraz ta gumka, a tutaj można ją z tyłu wypchnąć, ale fajnie. Zużyte odkładamy na ziemię, żeby nam się nie pomyliły. Różne są przypadki pomyłek. Ta jest tak samo Ford oryginał. No dobra, i delikatnie ją aplikujemy. Oczywiście wkręcamy w kierunku odwrotnym od jak żeśmy wykręcali. Tak widać, że tam jak dokręcam, to już naprawdę trzeba było mega siły użyć, żeby to dokręcać. Nie widzę takiej potrzeby, można tylko uszkodzić gwint, także jak już jest opór, to przestaję dokręcać. Dobra. Teraz dokręcamy to, co tutaj jest.
Ten dom odkręcamy. Dokładny model świecy i te symbole napiszę Wam w opisie filmiku, bo to już jest jakiś tam zastępczy numer tego pierwotnego seryjnego. Dobra. Cyk. Dobra, weszło. Także proste prace można samemu wykonywać przy samochodzie. Naprawdę nie trzeba korzystać z autoryzowanych stacji przy wymianie tak banalnych i prostych rzeczy, przy tym, że naprawdę te części nie są ani drogie, ani słabo dostępne. Do amerykańskich samochodów jest wszystko dostępne. Dobra. Dokładnie to samo. Świece jeszcze są w nie najgorszym stanie, według mnie przynajmniej. Delikatnie ciach. Różne są opinie na temat silnika 2.3 EcoBoost. Ja uważam, że jest to bardzo dobry silnik. ...317 koni, 5,9 do setki zmierzone. Także osiągi są super, a spalanie jak w normalnym samochodzie, czyli w mieście około 12, na trasie w okolicach 8. Jak widzicie, wymiana tych świec jest właściwie, można powiedzieć, banalnie prosta. Każda osoba, która ma odpowiednie klucze, jest w stanie sama to wymienić bez tutaj jakichś specjalnej gimnastyki. To samo. Mam ostatnią świecę. Wkręcamy ostatnio. Okej. Coś mi tu wpływa.
Oż kurde. Został klucz. Mam ostatnią cewkę. One są takie giętkie, dosyć elastyczne. Wszystko tutaj pasuje, spasowane jest bardzo dobrze. Te dwie skrajne są inne, ale to jest ten sam rozmiar, 8. Tutaj zakładamy z powrotem te takie zawleczki, to jest tylko po to, żeby tutaj te kable nam nie fruwały. Dobra, poszło. Poszło. No dobra, pozostaje nam przekręcić kluczyk tak zwany w stacyjce i sprawdzić, czy to działa, zanim założymy pokrywę. Wszystkie klucze zabieramy. Lampkę zdejmujemy. Całą operację przeprowadzałem na oczywiście zimnym silniku, dlatego że jak metal jest rozszerzony, to i te świece pewnie by było ciężej wyjąć. Także silnik był ostygnięty, stał samochód parę godzin. Wkręcone też na zimnym, no i teraz go odpalamy. Wciskamy hamulec, bo to jest automat. No, obroty jeszcze wysokie, bo jest silnik zimny. Natomiast pracuje równo. Myślę, że operacja zakończona sukcesem.